Cześć, witam Was dzisiaj w pierwszym odcinku nowej serii, która tutaj pojawia się u mnie na kanale. Oczywiście te poprzednie serie też będą kontynuowane, tak? Bo i autovlog, na pewno mam ochotę też się wybrać na przejażdżkę, coś na ten temat nagrać. Czy tam seria kryptokomentarza, czy oczywiście newsflare, to jest jak najbardziej wszystko, co będzie nadal trwało, ale po prostu od ostatnich kilku tygodni też te pewne rzeczy tak się zbierały. To, co obserwuję, co dzieje się na Twitterze, na YouTubie, w ogóle w tej całej społeczności krypto, czy to polskiej, czy nawet też zagranicznej, ale teraz bardziej się skupię na tej polskiej społeczności, no to powiem Wam, że zainspirowało mnie w końcu do tego, żeby zrobić tą serię. I tak jak widzicie po nazwie, jest to seria o nazwie Otrzeźwiator, tak? Otrzeźwiator, bo myślę, że ta cała społeczność potrzebuje naprawdę takiego porządnego otrzeźwienia, wyjścia z tego amoku, z tego snu, z tego jakiegoś marazmu, w którym tutaj się wszyscy znaleźli. No bo jak sobie popatrzycie, to ostatnie tygodnie to jest albo jakaś krypto na... Czekajcie, minęło pół minuty już od nagrywania. Tak, to albo jakaś krypto na pierdalanka, gdzie praktycznie wszyscy po prostu się ze sobą wyzywają, kłócą, nie wiem. Być może to jest może kwestia tego, że mamy teraz Bessę i ludzie, którzy wcześniej zarabiali jakoś łatwiej, bo nie oszukujmy się, jak mamy hossę, to każdy idiota zarobi, tak? Każdy głupi potrafi na oślep sobie rzucić, nie wiem, lotką w jakąś tarczę, gdzie będzie miał jakieś różne projekty wypisane i powie, zainwestuję w ten i każdy tam zrobi x ileś tam tych xów, tak? Także to nie jest żadna wielka sztuka, to nie jest żaden problem, ale w sytuacji, kiedy mamy dłuższy taki przestój, tak, że ludzie po prostu siedzą, albo są na stracie, albo po prostu nie widzą jakichś tam jeszcze innych perspektyw tego rynku, no to zaczyna się po prostu coś takiego, co widzimy teraz obecnie, tak? Jeden drugiego przerzuca, ludzie się sami po prostu sobą kłócą. I myślę, że takie otrzeźwienie, jeżeli chodzi o kwestię zrozumienia tego całego, po prostu może rynku może nie, ale tej technologii, która jest, bo za tym wszystkim, co tutaj widzicie, stoi technologia, tak? Ja wiem, ktoś powie, nie, ja tu nie jestem dla technologii, ja tylko chcę zarobić i tak dalej. No spoko, bo mamy na razie jedno wielkie kasyno. O tak to trzeba nazwać, tak? Ten cały rynek krypto to nie jest żaden rynek cudownej technologii, to jest na razie jedno wielkie kasyno, tak? Gdzie są faktycznie pewne projekty, pewne koncepty, które są technologiczną innowacją, czy technologicznym czymś, co ma wartość, tak? Tak jak na przykład Bitcoin, tak jak na przykład Ethereum, tak jak na przykład XRP i tam jeszcze inne. Oczywiście to nie jest żadna porada finansowa i tak dalej, tak? Bo tak ktoś powie, bo ktoś mi tam polecił. Nie, ja na razie nic nie polecam, ja tylko po prostu zwracam uwagę na problem, który moim zdaniem tutaj zaistniał i który moim zdaniem tutaj no niestety trwa w najlepsze, tak? I to jest coś, co myślę warto omówić, coś, co warto po prostu zaznaczyć, bo to jest smutne. Powiem Wam, to co się dzieje jest smutne i myślę, że może przejdę do tego, co Wam tutaj chciałem pokazać, mianowicie tutaj coś takiego, zobaczcie sobie. Może sobie tu przerzucimy widoczek na taki, zobaczmy. To jest mem, który tak szczerze nie jest śmiesznym memem, absolutnie to nie jest śmieszny mem, to jest mem, który jest smutnym memem, tak? Zobaczcie sobie, krypto kiedyś, krypto teraz, no i krypto kiedyś nam mówi, że zobaczcie, udało nam się rozwiązać problem tutaj, kwestię tych bizantyjskich generałów, no i tworzymy tutaj jedną jakąś tam walutę światową, tak, czyli jakąś tam walutę rezerwową, a krypto teraz to jest coin has a dog. No oczywiście, bo jeżeli na przykład ja Wam mówię, to jest na przykład coś, na czym ja się łapałem, jak chodzi o Flare nawet, tak, i na przykład mówię, słuchajcie, tutaj Flare na przykład jest zgodne ze standardem tym FBT, tak, czyli tam, czy BFT, tak, czyli Byzantine Fault Tolerance, tak? I ktoś powie, dobra, a jak cena? No dobrze, ale zobacz, mamy jakąś tam technologię, która chce coś zmienić, która chce coś po prostu wprowadzić. No, luzik, spoko, ale mordo, kiedy będzie coś tam? No dobra, wiadomo, tak jak powiedziałem, ludzie mają różne podejście. Można się z tego śmiać, albo można się z tego nie śmiać, ale po prostu to pokazuje, jak mocno to jest skrzywione i tu macie właśnie odpowiedź, dlaczego krypto nie zadziała i to jest też tytuł tego odcinka, dlaczego krypto nie działa, czy wiesz w ogóle, dlaczego krypto nie działa, to tu macie właśnie między innymi już właśnie na to odpowiedź. Z tego względu, że jest zbudowana społeczność, która po prostu nie ma w interesie tego, żeby cokolwiek tutaj się zmieniało, żeby cokolwiek tutaj rosło, żeby cokolwiek tutaj się poszło naprzód. No szczerze, bądźmy teraz naprawdę szczerzy sami przed sobą. Czy podejście, które mówi
o ile mogę na tym zarobić, ile mi się tam udało, czy to jest coś, co jakkolwiek pcha tą adopcję, tak? Czy jesteśmy, czy po prostu bierzemy w tym udział i potem się dziwimy, że minęło już dosyć sporo czasu, bo to nie jest, że tam, nie wiem, minął rok, 2 lata od wynalezienia technologii blockchain, bo to właściwie technologia blockchain już istnieje koncepcyjnie dłużej niż tam od 2008-2009 roku, tak? To o tym też sobie trzeba powiedzieć, tak żeby po prostu patenty już powstawały dużo, dużo wcześniej. Gdyby nie było jeszcze opcji, żeby to spiąć technologiczne, bo nie było tak internetu rozwiniętego, tak po prostu kwestii nawet sprzętowej i tak dalej, ale skoro już mamy taką możliwość, to teraz ważne pytanie, czy my robimy cokolwiek, żeby ta adopcja jakkolwiek postępowała, bo z tego co ja widzę to absolutnie nie, no jeżeli mówię, każdy się skupia na takich samych pierdołach, że tak powiem, gonieniu za jakimiś króliczkami na zasadzie, o to teraz będę mintował 3 NFT-ki i dzisiaj muszę zrobić 5 przysiadów, 8 pompek i jeszcze i dostanę airdrop tokena takiego i takiego i w sumie to całe krypto, nie wiem o co w ogóle chodzi, ale wiem po prostu, że muszę gdzieś klikać, bez sensu klikać, no i tak niektórzy ponaklikują, że to się kończy po prostu tragicznie i tak jak na przykład tam wczoraj ja też dałem swój komentarz odnośnie tego, nie wiem co tam u Michała się stało, no tak jak powiedziałem, no jasne, to jest smutne troszeczkę, no ale no bądźmy też szczerzy sami ze sobą, no jeżeli sami przestrzegamy innych, żeby uważali, żeby mieli na uwadze jakieś tam kwestie bezpieczeństwa, a sami tego nie robimy, no to tak się to niestety potem kończy. I teraz pytanie, no, czy właśnie to jest ten odpowiedni kierunek, tak? Czy w ogóle krypto będzie działać? Bo w takim układzie, to może nie jest popularna opinia, ale w takim układzie naprawdę to lepiej dla 99% tych użytkowników tej całej społeczności byłoby, gdybyście na przykład te krypto trzymali w banku, bo po prostu bank by trzymał wasze po prostu klucze, zapewnił wam jakkolwiek bezpieczeństwo. I tak szczerze, dla większości naprawdę lepiej jest trzymać środki na giełdzie i gadka o jakichś tam portfelach sprzętowych, taki portfel tangiem, strangiem, coś tam, to nic nie daje, bo niestety przykro mi, ale większość to jest totalnie z przypadku. To są ludzie, którzy są normalnymi użytkownikami, tak? Ale którzy nie zastanawiają się nad jakąkolwiek kwestią bezpieczeństwa, tak? Tego, czy to jest ok, żeby, nie wiem, klikać w coś tam na swoim komputerze, albo żeby jakieś takie ustawienia mieć, albo żeby nie uważać w jakichś tam jeszcze innych aspektach. I to jest teraz właśnie kwestia, o której tutaj wam mówię, do której tutaj zmierzam. Jeszcze raz zobaczmy sobie tego mema. Czy my jesteśmy tutaj na takim etapie rozwoju, czy my jesteśmy tutaj na takim etapie postępu, tak? Pytanie, czy coś się zmieniło od czasu wypuszczenia Bitcoina? Okej, Bitcoin był innowacją, wielkim przełomem, ta innowacja pokazała nam, że no krypto to jest coś fajnego, że krypto to jest coś, co faktycznie będzie mogło funkcjonować, ma prawo funkcjonować. Mamy koncepty, mamy jak gdyby wizję, która coś w przód określa, która coś przewiduje i która jak gdyby się przygotowuje na ewentualny taki rozwój scenariuszy, które się dzieją, nie? Okej, potem mamy Ethereum, które weszło, znowu było innowacją, tak? O, zobaczcie, jakieś smart kontrakty i te smart kontrakty, które są jakby znane koncepcyjnie z innych tutaj obszarów, no to te smart kontrakty można faktycznie egzekwować za pomocą blockchaina, czyli można tej technologii tutaj użyć. Teraz pytanie, jak ta technologia faktycznie funkcjonuje, czy ona jest jakoś tam pozabezpieczana, czy nie, jak ona jest zbudowana. I ktoś powie, a mnie to nie interesuje, mnie tam tylko cena interesuje. No dobrze, to interesuje Cię cena i ta cena Cię będzie interesować i będziemy siedzieć w tym jednym kasynie, które jest cały czas, bo jedyna jakby użyteczność i sens tego wszystkiego to jest to, żeby kupić taniej, sprzedać drożej. Oczywiście dla większości jest kompletnie odwrotnie, tak? Czyli kupić drożej, sprzedać tanio. Albo uśredniaj, cały czas tylko uśredniaj. To jest jakby też totalnie osobny temat. Ale tak jak widzicie, ta seria to nie będzie miła seria, to nie będzie jakaś taka przyjemna seria i taka jest właśnie idea, taki jest zamysł tej całej serii, żeby to było coś, co troszkę potrzęsie ludźmi, tak? Można powiedzieć, że da do myślenia i jakby ten kierunek jakoś tam określi po prostu, tak? Żeby nie być ślepym, głupim użytkownikiem tylko i wyłącznie i uważać, że kryptowaluty to jest coś, co jakoś tam sobie działa, tak, ale generalnie chodzi tutaj o to, że jesteśmy tutaj tylko po to, żeby zarobić, bo my mamy zarobić. Tak, każdy chce zarobić, oczywiście, że tak.
No ale w tym momencie jesteśmy w kasynie, to jest jedno wielkie kasyno i na ten moment w takim układzie to nigdy nie będzie funkcjonować, bo tak jak powiedziałem, nie ma użytkowników, którym by na tym zależało, tak? Nie ma. Nikt o to właściwie nie dba o to, żeby nie wiem, jakoś zwiększyć świadomość ludzi co do podstawowych kwestii, typu na przykład, zobaczcie, mamy coś takiego jak technologię blockchain, zobaczcie jak to działa. Też bym chętnie tego używał. Nie, absolutnie nie, bo tak jak macie te przykłady tych nawet ostatnich dni, no to krypto nie jest dla ludzi. Przykro mi, ale krypto nie jest dla ludzi. Jak ludzie nie potrafią się pozabezpieczać w podstawowy sposób, no to jakby to miało w ogóle mieć prawo takiej szerszej adopcji? No absolutnie nie, no bo jeżeli ludzie by zaczęli tego używać, ktoś im wyśle SMS-a, ej, słuchaj, nie wiem, twoje konto jest zagrożone, wpisz mi te klucze, ja dla ciebie to ogarnę. O, nie ma problemu, mordeczko, już to zrobię. No przecież tak to będzie wyglądało, tak? Więc na ten moment naprawdę bank to jest najbezpieczniejsza opcja trzymania środków, tak? Nie wiem, kwestia złota fizycznego, czy srebra fizycznego, czy nie wiem, platyny fizycznej, czy nie wiem, zabytkowych, kurde, nie wiem, płyt na przykład jakichś tam zabytkowych, okej, to źle to może powiedziane, ale to jest jedyna opcja, że ludzie potrafią to jakkolwiek ogarnąć, ale w tej kwestii cyfrowej naprawdę, w tej kwestii cyfrowej to nigdy nie będzie tak funkcjonować, bo ta świadomość społeczeństwa jest naprawdę za niska i teraz pytanie, czy możemy jakkolwiek zwiększyć. No oczywiście, że można to zrobić, nie? Tylko to wymaga takiego głębszego podejścia, głębszego zrozumienia tematu, niż tylko tyle, że o, słuchajcie, trzeba coś tam przeklikać, albo że na przykład to jest jakiś super cudowny dżem i teraz ten dżem da ci zarobić tyle i tyle, więc tu wiesz, wchodzisz, wychodzisz, tu jakieś śledzę portfele, które coś tam kupują, przesuwają, no i koniec końców na czym to właściwie polega, tak szczerze, na czym to polega? Na przepalaniu środków, na jakimś obserwowaniu nie wiadomo czego, na dorabianiu jakiejś ideologii, jakichś tam, bo tu są cykle, a tu są, nie wiem, monocykle, bicykle i super jakieś jeszcze inne rzeczy, albo teoria jest taka, albo z reguły jest, a nie wiem, jakiś on-chain data, jakaś analiza, jakieś coś, super, ale no to nie jest ten kierunek. Przykro mi, ale to nie jest w ogóle ten kierunek, w którym to faktycznie miało pójść. Więc naprawdę spójrzmy trochę prawdzie w oczy, czy sami nie przyczyniamy się do tego, że ta adopcja w ogóle spowolniła, tak? No bo jak widzimy, no coś takiego nie ma. No ktoś kilka lat temu, ja jeszcze pamiętam w roku 2020 nawet, nie? Wtedy jak to się zaczęło, to wiele osób mówiło, o zobaczcie teraz jak to wszystko przyspieszy, bo płatności cyfrowe, tak, w ogóle fajnie, a już w ogóle nawet kwestia jakiegoś tam CBDC, które wejdzie i jak to ma być rozegrane, to każdy myślał, że dobra, zobaczcie teraz jak adopcja Bitcoina na przykład, albo w ogóle krypto przyspieszy, że ludzie będą chętnie tym płacić, bo to jest łatwe, proste, przyjemne i tak dalej. A okazuje się, że nie. Okazuje się, że to absolutnie nie jest łatwe, proste i przyjemne, bo niestety większość nawet nie wie, nie rozumie tego, jak to faktycznie funkcjonuje, tak? O co chodzi z jakąś enkrypcją, z jakimś zabezpieczeniem czegoś, z jakimś, kurde, nie wiem, haszowaniem. Wszyscy mówią, o, tu nie twoje klucze, nie twoje, ale jakie klucze, gdzie te klucze, o jakie tu klucze w ogóle chodzi, jak wygląda, nie wiem, kwestia nawet enkrypcji symetrycznej, asymetrycznej, czym to się różni. Tego was nikt nie nauczy, bo ale za to się po prostu będziecie w stanie ogarnąć w pierdyliardzie ekosystemów jakichś różnych i tam o, tu będzie nowe, tu trzeba działać pod to klikamy, tu coś robimy. Ale tu nie ma tej przykro mi to mówić, ale nie ma tej podstawowej edukacji, tej podstawowej wiedzy. A jeżeli są ludzie, którzy o tym mówią, na przykład tutaj, tak, Rafał Kiełbus, tak, mogę to spokojnie tutaj przykład Rafała przytoczyć. Ja się mogę oczywiście z Rafałem tam w pewnych kwestiach mniej zgadzać, tak? Okej, bo jak na przykład chodzi tutaj o kwestię XRP Ledgera, czy tam kwestię nawet może tego Bitcoina powiedzmy, tak? Ale popatrzcie, to jest mega mądry gościu, który naprawdę ma ogromną wiedzę, który potrafi też tą wiedzę przekazywać, ale jego też tak średnio się chce słuchać, tak, no bądźmy szczerzy, tak mało się chce słuchać, bo mówi o nudnych rzeczach, mówi o rzeczach jakieś tam, nie wiem, a że w BIP-ie tam 119 to jakieś zmiany, a jakieś, nie wiem, adres Bitcoina to jest tworzony tak, że mamy tam podwójne haszowanie, tak, gdzie korzystamy tutaj z SHA-2 i RIPE-MD 160 na przykład, nie? Ale to jest nudne, to jest bez sensu kompletnie. Oczywiście tu nie chodzi, że każdy musi znać jakieś, nie wiem, mega głęboko techniczne rzeczy, ale proste koncepcje są do ogarnięcia i ludzie tego nie mają zamiaru robić.
ale mówią, ja jestem inwestorem krypto, słuchaj, ja tam wiesz, inwestuję w krypto, nie, krypto inwestuję. Co inwestujesz? Jakieś śmieszne kwoty, $100, $200, to jest kasyno, po prostu bądźmy szczerzy. I to jest tak traktowane i tak to będzie postrzegane. I na przykład ktoś mówi, bo jak się spytasz po znajomych, to nikt nie wie, co to jest na przykład, nie wiem, XRP, co to jest Bitcoin, co to jest coś tam. No oczywiście, że nie wiedzą. Nie wiedzą, bo jak słyszą, nie wiem, Bitcoin, jakieś kryptowaluty, to jedyne co widzą, to jakieś, nie wiem, artykuły z lokalnej gazety, gdzie się okazuje, że pani starsza się dała nabrać na inwestowanie w kryptowaluty, ktoś jej obiecał i ukradli jej 80 000 złotych na przykład. I to jest jedyne, z czym to się kojarzy, że można kogoś oskamować, można kogoś oszukać, że to nie ma żadnej wartości, użyteczności. I teraz odpowiedzcie sobie jeszcze tak szczerze na jedno pytanie. Czy gdyby ktoś was zapytał, czym są te kryptowaluty, po co są te kryptowaluty i mniej więcej jak to funkcjonuje, no tak naprawdę w skrótowej formie, nie wiem, 2-3 zdań, żeby być w stanie powiedzieć. I jaki to ma sens, albo na przykład dlaczego z tego korzystać, to odpowiedzcie sobie na to pytanie, czy bylibyście to w stanie komuś wytłumaczyć. Jeżeli nie, no to znaczy, że też sami nie macie tej podstawowej edukacji, tej podstawowej wiedzy, tej podstawowego takiego zrozumienia tego wszystkiego. I to też nie jest źle, bo tak jak powiedziałem, ta społeczność tak po prostu funkcjonuje, ale może właśnie warto zrobić 2 kroki, 3 kroki, 5 kroków wstecz, wrócić się po prostu, żeby wziąć rozbieg, tak? Nauczyć się czegoś, zrozumieć więcej i być w stanie po prostu być bardziej świadomym tutaj użytkownikiem, być bardziej świadomym tutaj członkiem, uczestnikiem tej całej społeczności, którą mamy, która jest naprawdę fajna, tak? Bo jakby nie patrzeć, polska społeczność też jest naprawdę świetna. Natomiast no, jak są takie momenty, to pokazuje, kto jest kto i nie wiem, bez sensu się gryziemy, atakujemy, kopiemy, bijemy. Nic z tego nie wynika, tak? Ludzie bardziej wolą rozrywkę niż to, żeby cokolwiek z tego dla siebie wynieść i to jest trochę smutne. To jest coś, co mnie też jakoś tak trochę, powiem, boli, tak? Jak na to patrzę, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś dla siebie wynieść. Ale tak to niestety wygląda. Tak to wygląda i ludzie nie chcą się uczyć, nie chcą słuchać, nie chcą patrzeć, wolą po prostu proste, szybkie, łatwe rozwiązania i jasne, że tak. Tylko pytanie, czy to jest na dłuższą metę sensowne i to jest coś, co ja też wczoraj na Twitterze napisałem i też sobie na to pytanie odpowiedzieć. Może nawet napiszcie komentarz, jeżeli macie ochotę, tak? Do tego też was zachęcam do takiej dyskusji, bo dyskusja jest mega potrzebna. Kulturalnej dyskusji, tak? Bez jakiegoś tam wyzywania się i jechania sobie tam na trzecie pokolenie wstecz. Odpowiedzcie sobie na takie pytanie, co jeżeli ta hossa już nie przyjdzie nigdy? Co się w tym momencie wydarzy? Czy ja dalej tu będę, czy ja nie wiem, będę chciał w tym siedzieć, będę chciał brać w tym udział, czy może jednak tak nie do końca, nie? Tego myślę, to jest ważne i kluczowe pytanie. Co jeżeli ta hossa już się nie powtórzy? Co jeżeli tej hossy, na którą każdy teraz czeka, tak? Bo tam znowu cykle się przesuwają, ok, robimy 2.24, 2.25, wtedy tam się wydarzy to i to. A co jeżeli nie? Czy jesteś jakoś na to przygotowany? Czy masz jakiś inny plan? Może, nie wiem. Jestem ciekaw, także z tym was na razie zostawiam z taką rozkminą. Przemyślcie sobie i komentujcie też i podyskutujmy. Także dzięki wam bardzo. Trzymajcie się. Hej.